Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. Oczywiście ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na tych filmach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Krótkie intro i lecimy. Dzisiaj chciałem z Wami omówić pewną aplikację. Jest to aplikacja To jest aplikacja Jerona. Jeszcze raz. Dzisiaj chciałem z Wami omówić aplikację Trusty Plus. Jest to taka aplikacja, która umożliwia oczywiście trzymanie kryptowalut, ale też wydawanie tych kryptowalut za pomocą karty. Także pełni ona funkcję takiego kantora, więc wymieniamy sobie krypto na euro, euro wpłacamy na kartę, która jest podpięta do tej aplikacji i tą kartą bez problemu możemy wydawać, jak i doładowywać inne konta bankowe za pomocą karty właśnie euro. Ja to przetestowałem, działa to z Zenem, działa z Revolutem, więc całkiem fajna opcja, jeżeli chodzi o korzystanie. Oczywiście nazywa się to portfel do kryptowalut, ale też kantor, ja to przynajmniej tak nazywam, ponieważ nie jest to typowy portfel, bo to nie jest portfel non-custodial, tylko custodial wallet, jest to aplikacja, jest to fintech. Jeżeli chodzi o produkty, które oni stworzyli, to tutaj mają cały ekosystem wokół tego zbudowany. Mamy Trusty Plus, czyli to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, mamy Trusty Card, tu też przeskoczymy, ale też mają tutaj Trusty Wallet, czyli mają portfel non-custodial. Można też taki portfel sobie przetestować. Jest jeszcze coś takiego jak Trusty Travel. Ja ogólnie wszystko to będę opisywać też na blogu. Tam będzie można troszkę bardziej na ten temat przeczytać i po prostu na spokojnie zrobić swój indywidualny research. Bo tak jak wiecie, ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a po prostu z niektórych rzeczy korzystam, chcę Wam je pokazać. Wy też może będziecie z tego korzystać lub akurat szukacie takiej opcji. Także przejdźmy najpierw tutaj do Trusty Plus. Zobaczymy, co nam tutaj się wyświetli na tej stronie. No i mamy podstawowe rzeczy. Mamy oczywiście tutaj Secure, czyli mamy możliwość odblokowywania aplikacji za pomocą Face ID, ale też jest 2FA. Tutaj kolejne funkcje. No to karta, jak i cała aplikacja jest zgodna z regulacjami w Unii Europejskiej. Także tutaj mamy informacje dotyczące tego. Trusty Payment Card wygląda w ten sposób. Możecie kupować kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ether, TRX, no i oczywiście stablecoiny. Możecie też kupować to za pomocą banku, jak i za depozyty, które składacie na tą aplikację. Jest możliwość, tak jak już mówiłem wcześniej, wymiany tych wszystkich kryptowalut, jak i zakupu oraz sprzedaży wewnątrz tej aplikacji. Możecie trzymać kryptowaluty na tej aplikacji, ale tak jak już mówię, jeżeli chodzi o trzymanie większych środków, to ja tutaj i chyba każdy z nas, kto ma więcej kryptowalut, zaleca właśnie portfele sprzętowe, non-custodial, czyli po prostu takie sejfy. Jeżeli chodzi o trzymanie mniejszych kwot lub takie, które chcesz mieć pod ręką, tak jak tutaj chcesz nimi płacić, no to jak najbardziej można to robić. I tak jak macie Pay from your crypto balance, czyli po prostu możemy płacić prosto z kryptobalansu. Tam jest opcja automatycznej wymiany, ale póki co ona nie działa, więc pewnie zostanie za niedługo włączona, a ja Wam pokażę, jak dzisiaj już możecie używać tej aplikacji. Cała instalacja jest bardzo prosta, wystarczy oczywiście przejść na stronę, kliknąć w link znajdziecie w opisie, no i tutaj możecie zarejestrować się za pomocą podania numeru telefonu oraz maila. Dodatkowo jest tam też program referencyjny, z którego ja korzystam, więc też Wam wytłumaczę, o co tam chodzi i ile możecie na tym ewentualnie zarobić. Przejdźmy dalej do Trusty Card. No i tutaj mamy już stronę dotyczącą karty. I tak jak widzicie, mamy tutaj możliwość wypłaty gotówki, jeśli taki bankomat obsługuje NFC. Tego nie wiem, nie przetestowałem jeszcze. Ogólnie jeżeli chodzi o wypłacanie gotówki, to ja
za bardzo z takich kart nie wypłacam. Jeśli w ogóle używam, to używam właśnie w formie płacenia. Możliwość integracji z Google Pay, Apple Pay. No i tutaj możemy sobie wybrać właśnie dwie opcje. Tak jak widzicie, jest opcja później fizycznej karty, ale na ten moment mamy tylko i wyłącznie kartę wirtualną. Jednak to nie przeszkadza, żeby z tej karty sobie spokojnie korzystać. Mamy Instant Conversion na lokalną walutę. Lokalna waluta tutaj to jest euro. Google Pay, Apple Pay Support. No i karta jest też doładowywana za pomocą euro. Oczywiście tutaj też jest informacja, że jest to Quico Card, ponieważ aby używać tej karty, to tutaj łączymy dodatkową aplikację, ale to już Wam pokażę wewnątrz tej aplikacji. Przechodząc dalej, mamy tutaj wsparcie takich kryptowalut, które widać tutaj. Możliwość zakupu, sprzedaży, wymiany. No i tak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o informacje na temat Trusty, możemy tutaj troszkę na ten temat spojrzeć. No to tu mamy flagowe produkty, czyli Trusty Plus aplikacja do wymiany i płacenia, Trusty Wallet oraz karta. Mamy tutaj recenzje, mamy funderów. No i mamy też tutaj nagrody. Jeśli chodzi o nagrody, no to zdobyli oni dwie nagrody w 2024 roku. The Best Crypto Project i The Best Crypto Startup, bo to musicie wiedzieć, jest to po prostu litwiński startup, który rozwija się dość prężnie na naszym rynku. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to oni tutaj przeszli audyt przez Hakena zrobiony. Mamy też taką informację. Tutaj mamy informacje dotyczące firmy. To by było tyle, jeśli chodzi o początek tego wideo, także wbijamy na mój telefon, na aplikację i zaraz Wam pokażę, o co tam chodzi. Tak wygląda aplikacja. Jest tutaj kilka ciekawych funkcji, mianowicie jeśli przesuniemy palcem w prawą stronę, no to zobaczymy nasz User ID. Można sobie tutaj wrzucić ulubione adresy, są wpłaty, jak i przelewy między użytkownikami. Płata. I mamy możliwość wpłacenia poprzez kod QR, a jeśli chcemy zrobić przelew do innego użytkownika, no to wystarczy oczywiście tutaj zeskanować kod QR. Mamy też możliwość skorzystania z linku polecającego i możemy polecać tą aplikację dalej. Tu ponownie mamy główną stronę aplikacji, do tego jeszcze przejdziemy, ponieważ aby korzystać sprawnie z portfela Trusty, jak i tutaj z karty płatności, należy te dwie aplikacje połączyć i tutaj możemy to zrobić za pomocą właśnie tego przycisku. Tutaj klikamy więcej, no i tutaj należy pobrać tą aplikację, zainstalować na swój telefon, no i później mamy po prostu tą aplikację połączoną z Trusty. Możemy bez problemu wysyłać euro, które mamy już na aplikacji Trusty. Jeżeli wymienialiśmy jakieś kryptowaluty, no to możemy przesyłać te euro na Quico Digital. No i tutaj można połączyć to wszystko. Ja to będę robić. Tutaj mamy jeszcze możliwość pobrania tej aplikacji, także klikamy pobierz, no i tutaj bezpośrednio ze sklepu pobieramy tą aplikację na nasz telefon. Od razu też postaramy się ją podłączyć, zobaczymy jak to pójdzie. Aplikacja została pobrana, klikamy otwórz, no i zobaczymy jakie będą tutaj kolejne kroki. Logowanie przez Trusty. I tak jak widzicie, w ogóle mamy tutaj właśnie tą aplikację połączoną z Trusty i dajemy logowanie przez Trusty. Klikamy otwórz Trusty Plus, no i mamy już informację, czy chcemy to potwierdzić. Także klikamy potwierdź i teraz bez problemu powinno nam się to podłączyć. Teraz należy ustalić PIN do aplikacji. Ja taki PIN ustaliłem. No i teraz, jak widzicie, możemy sobie wygenerować tutaj darmową kartę. Dajemy uzyskaj kartę, klikamy tutaj dalej. No i tutaj aktualnie karta wirtualna, klikamy OK, koszt 0 euro, klikamy dalej, ustalamy PIN do naszej karty. No i teraz pyta nas o wydanie karty. Oczywiście tutaj wydanie karty to 0. Zapłać i taka karta zostanie nam tutaj wygenerowana. I tak jak widzicie, w tym momencie mam już wygenerowaną kartę, mam tutaj numer karty, jak przejdę sobie w dane, no to ona mi się tutaj pokaże. Klikając tą kartę, ona się obróci i zostaną tutaj wyświetlone dane tej
karty. Aby taką kartę doładować, no to można tutaj wybrać kilka opcji. Przede wszystkim możemy skopiować sobie numer karty, bo ten numer będzie nam potrzebny w aplikacji Trusty, aby taką kartę doładować, ponieważ jest to doładowanie na kartę. Z tej aplikacji możemy wysyłać euro do innych użytkowników. I tak jak widzicie, możemy wysłać do użytkownika Trusty. Wystarczy podać Trusty ID. Możesz to być oczywiście ty, a może to być jakiś znajomy. Jeżeli chodzi o więcej, no to tutaj mamy limity, możemy sobie ustawić limit dzienny, tutaj mamy szczegóły karty, to już Wam pokazywałem, wyciąg karty można sobie pobrać, mamy kod CVV, mamy możliwość dodania karty do Apple Pay, także wystarczy oczywiście tutaj kliknąć, dodaj do Apple Pay, klikamy dalej, no i tutaj krok po kroku mamy informację, jak możemy taką kartę dodać do Apple Pay. Trzeba to zrobić po prostu manualnie. Także możemy teraz otworzyć aplikację. Otworzy nam się tutaj aplikacja z kartami. Klikamy tutaj plusik, dodajemy kartę debetową lub kredytową i powinno być, aby dodać inną kartę. Tylko ja tego teraz nie widzę. O, ja tu akurat mam to na samej górze. Także klikamy, dodaj inną kartę, dodaj tutaj dalej, podaj szczegóły ręcznie i tutaj możemy pisać szczegóły karty ręcznie i dodać taką kartę do Apple Pay. Pozwólcie, że ja to zrobię i pokażę Wam, że taką kartę można dodać tutaj do Apple Pay'a. Dane karty tutaj uzupełniłem, mamy oczywiście warunki, zasady, klikamy akceptuję, no i po chwili nasza karta zostanie dodana do portfela. Podczas dodawania karty zapytało nas o akceptację warunków, no i tutaj mamy już prawie dodaną kartę do Apple Pay. Oczywiście trzeba zweryfikować tutaj dodanie tej karty za pomocą akurat tutaj SMS-a. Także klikamy dalej, przyjdzie SMS weryfikacyjny. No i tak wygląda karta, która została dodana do Apple Pay'a. Jeżeli chodzi o Apple Pay'a, to tutaj mamy taką kartę u góry i tam jest możliwość podejrzenia tych danych, jeśli potrzebujemy je na przykład wpisać, więc my nie musimy nawet wchodzić do aplikacji Trusty. Tutaj też mamy szczegóły karty, powiadomienia. Karta jest gotowa. Wracamy do aplikacji Trusty. Teraz powinniśmy tutaj dodać środki na aplikację. Też robi się to w bardzo prosty sposób. Mamy wiele opcji. Tak jak widać, mamy wiele kryptowalut do wyboru. Możemy tutaj zdeponować Bitcoina, Ethera, USDC, euro, jeśli ktoś potrzebuje i można tutaj sobie wymieniać, można wysyłać sobie środki między użytkownikami. Także wygląda to bardzo ciekawie. Ogólnie aplikacja została stworzona głównie do tego, aby właśnie przesyłać sobie na przykład stablecoiny tutaj na portfel Trusty, zamieniać je na euro, wysyłać na kartę, no i oczywiście w ten sposób płacić swoimi kryptowalutami w różnych miejscach za pomocą swojego telefonu. Także ja tutaj wybiorę opcję doładowania USDC. No i co tutaj widzimy? Widzimy możliwość otrzymania od użytkownika Trusty Plus. Także tutaj mamy kod QR i możemy właśnie uzyskać przelew od kogoś, kto posiada Trusty, czyli działa to podobnie jak Zen. Możemy też wymienić tutaj na żądanie, czyli jeśli posiadamy na przykład USDC, którego ja akurat nie mam, ale zaraz doładuję, wpłacić za pomocą subkonta. Mamy też opcję wymiany P2P, tutaj mamy P2P Express i P2P handel. Ja po prostu standardowo doładuję sobie portfel za pomocą USDT. Jeśli chodzi o USDT, no to mamy takie blockchainy tutaj do wyboru. Mamy Solany, mamy NIR, mamy Polygon, mamy ERC20, czyli Ether, no i mamy BEP20, czyli Binance Smart Chain. No i tutaj trzeba bardzo dokładnie wybrać blockchain, po którym chcecie doładować swoje stablecoiny z jakiegoś innego miejsca. Czy to jest portfel, czy to jest jakaś inna giełda kryptowalut, no to tutaj wybieracie po prostu odpowiedni blockchain. Jeżeli byłoby to na przykład z portfela Phantom Wallet albo z Solflare, no to możemy tutaj wybrać Solanę. No i tutaj też możemy sobie nazwać taki adres, no i możemy tutaj wysłać oczywiście kryptowalutę po Solanie.
Jeśli chodzi o wysyłanie jakichkolwiek kryptowalut i się wahacie z tym, to zanim doładujecie większą kwotę, moim zdaniem warto tutaj spróbować doładować mniejszą kwotę i sprawdzić, czy to wszystko zostanie tutaj zaksięgowane. Jeżeli chodzi na przykład tutaj o wpłatę USDC po sieci BSC, no to możemy tutaj wpłacić minimalnie 1 USDC. Także BNB jest chyba najlepszą opcją. Ja wpłacę tutaj środki za pomocą BNB Smart Chain i zobaczymy, kiedy się pojawią. Na próbę tutaj wrzuciłem $2, tak jak Wam mówiłem, aby po prostu pokazać, żeby przed wysyłaniem większych środków wpłacić sobie mniejszą kwotę. No i zobaczymy, kiedy zostaną te dolary zaksięgowane. Ogólnie jeszcze jak tak patrzę, no to najlepszą opcją depozytów może być też dla niektórych właśnie tutaj USDC po Solanie lub Polygonie. Także tutaj sami musicie wybrać, po jakiej sieci chcecie deponować. Tak jak widać, teraz tutaj wskoczyło mi plus 2 USDC. Także zobaczcie, przed chwilą wysłałem środki, a już tutaj mam informację w historii, że mamy wpłatę plus 2 USDC. Więc całkiem sprawnie to się tutaj wydarzyło. No i mamy w trakcie realizacji, także chwilę trzeba poczekać. Jeżeli coś by było nie tak, no to mamy tutaj kontakt z obsługą, mamy dodawanie notatki, mamy więcej informacji, także mamy tutaj sieć, mamy ID transakcji, no i mamy saldo operacji plus 2. No i teraz mam już $2 na swoim saldzie. Także teraz możemy już przesłać troszkę więcej kryptowalut tutaj na ten adres i później doładujemy kartę. Jak widzicie, tutaj wysłałem jeszcze $98. No i zobaczymy, jak szybko to zostanie zdeponowane. Tutaj najpierw giełda musi wysłać, a na aplikacji Trusty powinno zostać to tutaj zdeponowane. Także chwilę zaczekamy i zobaczymy, kiedy dojdzie depozyt. Tak jak widać, tutaj też klikając na dół, mamy po prostu salda naszych różnych kryptowalut, jak i fiatów. Mamy też możliwość tutaj dodania i edycji tych wszystkich sald, jeśli chcemy posiadać coś innego. Także ja tutaj standardowo euro, ether, bitcoin i USDC, a jeśli ktoś chce jakieś inne kryptowaluty, może je tutaj sobie dodać. No i tutaj już mamy complete. Zobaczcie, patrzymy na aplikację. No i zobaczcie, tutaj po kilku minutach, w sumie 2-3 minuty, wskoczyła informacja, że wpłata $98 jest właśnie tutaj robiona. Więc teraz mamy historię, mamy wpłatę $2, 13,4 i 13,9, wpłatę 98. Także mam $100 aktualnie. No i teraz spróbujemy doładować tą kartę. Zanim jednak tutaj ogarniemy wszystko, no to należy najpierw jeszcze połączyć tutaj właśnie tą aplikację. My już mamy to wszystko pobrane, tam mamy wpisane dane, klikamy jeszcze połącz, trzeba podać tutaj Quico ID. U góry po lewej stronie klikamy i przechodzi nam do Quico ID, kopiujemy, podajemy te Quico ID tutaj. No i tutaj już mamy aplikację połączoną. Tak jak widać, wszystko się zgadza. W ogóle mamy waluta automatycznego uzupełniania, więc zobaczymy, jak to śmiga. Ale aby uzupełnić sobie kartę, no to trzeba najpierw przejść tutaj na aplikację z kartą, kliknąć doładowanie, skopiować numer karty, wrócić do aplikacji Trusty Plus, no i tutaj dać przelew. I żeby przelać na kartę, to musimy przelać euro, więc tutaj wybieramy euro i tak jak widać, mamy kilka opcji. Możemy dać przelew na kartę i tutaj on jest natychmiastowy i darmowy. Możemy przelać do użytkownika Trusty, możemy przelać na jakąś inną kartę, na przykład Zen. Aby pozyskać euro, które chcemy wysłać na naszą kartę, klikamy wymiana, więc wybieram całe 100%, dostanę dokładnie 84,74 euro. Prowizja wymiany tutaj to jest 0,5%. Klikamy wymień. No i tutaj dostaję potwierdzenie, że moje
stablecoiny USDC zostały wymienione na euro. Dodatkowo, z tego co tutaj widzę, mamy taką informację, że dostałem jakieś punkty Trusty Point, 40 punktów TP, mamy tabelę liderów, no i mamy tutaj wydawaj więcej, otrzymuj więcej, więc za używanie tej karty dostajemy dodatkowo jakieś punkty, więc jeszcze sprawdzimy, o co chodzi z tymi punktami. Może będzie jakiś airdrop lub można będzie je na coś wymienić. Klikamy tutaj tabela liderów, także tutaj mi się gdzieś to pojawia. Top 100 łowców Trusty Point do końca obecnego losowania, także zobaczcie, tutaj za punkty można sobie coś wylosować. Wpisz anonimowy Trusty ID cały czas. Tutaj możemy po prostu sobie odczytać, kto ile punktów ma, kto jak bardzo używa daną aplikację, więc tak to tutaj wygląda. No fajnie, podoba mi się, że jest coś takiego. Także wracamy tutaj na saldo. Tak jak widzicie, mam informacje związane z historią. Tutaj akurat jak kliknę, to mi się otworzy ta transakcja. Przejdźmy w historię. Doładowanie 2,98. No i tutaj wymienione na 84 euro. No i teraz doładujemy sobie kartę Kudiko. Także przelew, wybieramy euro, przelew na numer karty, dalej. No i tutaj wybierzemy całą kwotę. Wystarczy kliknąć palcem tutaj w saldo i uzupełni nam się saldo. Dajemy dalej. No i mamy podstawowe informacje związane właśnie tutaj z tym przelewem. Do pobrania 84 euro. No i tutaj przelew wewnętrzny i tak jak widzicie mamy otrzymane saldo 84,74. Klikamy tutaj, przechodzi nam do historii. No i tutaj już na karcie mamy 84 euro, więc działa to bardzo dobrze. No i teraz już możemy używać karty do płacenia. A jeśli byśmy chcieli przelać te środki z karty gdzieś indziej, no to tutaj możemy z powrotem sobie przelać do użytkownika na aplikację, no i po prostu to wypłacić. Przetestujemy też szybko tutaj przelew z powrotem na aplikację Trusty, czyli wybieramy tutaj, dajemy nazwę użytkownika, wyszukało nam, mamy przelew natychmiastowy, dajemy 10 euro, dalej. No i mamy tutaj też 0 kosztów, komentarz dla odbiorcy. Można tutaj coś napisać. Hej, przekaż. Tak, otrzymano. Mamy od razu informację, że otrzymano to na Trusty. I na Trusty z powrotem mam 10 euro. Historia. Tak jak widzicie, taki użytkownik mi tutaj wysłał. Ale też można na przykład doładować tą kartą Zena lub Revoluta. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc zaraz też to spróbujemy zrobić. Tak jak widzicie, Revoluta tutaj doładowałem o 10 euro. Jest tutaj opcja doładowania poprzez Mastercard. Także wszystko działa sprawnie i bez problemu. Spróbujemy jeszcze tutaj doładować Zena za pomocą karty Trusty i Apple Pay. Zobaczymy, czy to przejdzie. Tak, zobaczcie. Informacja, że Zen został doładowany. No i tutaj mamy informację, że tak samo Zena bez problemu doładowuje za pomocą Apple Pay. No i tutaj też pewnie jest taka informacja. Dokładnie. No a jeszcze przetestujemy płacenie w sklepach właśnie za zakupy. Tutaj jak widać jesteśmy w sklepie. Będziemy płacić kartą. Tutaj właśnie w terminalu przykładamy, no i po chwili mamy informację, że wszystko przebiegło pomyślnie, także transakcja została opłacona, tak jak widać. Także udało się przetestować kartę na mieście, co pewnie słychać w mikrofonie, ale zobaczcie, tutaj mam Dehem Cafe, zapłacone 305 000 dongów, bo to w Wietnamie. Tak to się tutaj prezentuje, więc karta bez problemu działa w płatnościach zbliżeniowych z telefonu. Ogólnie to Wietnam prezentuje się tak i przechodzenie przez ulicy to jest niezłe wyzwanie. Byliśmy na obiedzie,
Także już wracamy, teraz wam pokażę, jak się przechodzi przez ulicę. Pasy są, czy ich nie ma, to jest bez znaczenia, bo pasy i tak nie są respektowane. Także po prostu idziemy, patrzymy w lewo, w prawo i sprawnym ruchem przechodzimy na drugą stronę ulicy. Jak was interesuje taki content vlogowy, to oczywiście zapraszam na mój drugi kanał. Znajdziecie go tu podpięty u góry, więc tam możecie zobaczyć trochę Azji moim okiem. A my już tutaj wracamy do hotelu. Hotel trafił nam się taki, z takim basenem, z taką miejscówką, więc elegancko. A co najlepsze, to tutaj płacimy 70 zł za noc, także nie jest jakoś drogo. Jeszcze tutaj na tym Trusty chcę sprawdzić właśnie możliwość wysyłania tego euro do innych użytkowników. Także klikamy euro, dajemy przelew, no i do innego użytkownika Trusty. No i tutaj możemy wysłać na numer telefonu, na ID. No i tutaj jest link polecający, nie wiem jak to działa. No ja zobaczę zaraz, skopiuję swój link polecający, on jest tutaj. Udostępnij link. To jest cały. Jeśli przejdziemy tutaj w lewo palcem, no to mamy też kilka danych. No i tutaj mamy możliwość zapraszania. Tak jak widzicie, łącznie otrzymano 0, zaproszonych 0, no bo ja dopiero startuję z tą aplikacją. Możemy skopiować swój link polecający. No i tutaj Trusty dzieli się z nami częścią prowizji, którą płacimy tutaj za wymiany. Także ja skopiuję ten link, przejdę w te euro, kliknę tutaj, dajemy link polecający i ciekawe, czy to zadziała. Wczytywanie. Nie można wysyłać środków do samego siebie. O, czyli jeżeli mam kogoś link polecający, no to mogę też w taki sposób przesyłać środki. No ale najczęstszą opcją jest po prostu nazwa użytkownika Trusty ID albo numer telefonu. Ciekawi mnie jeszcze ta opcja tutaj automatycznego uzupełniania. Tutaj są jakieś najczęściej zadawane pytania, więc zaraz sobie zobaczymy, czy my w ogóle musimy tutaj tą kartę płatniczą doładowywać, czy po prostu płacimy i zabierane nam jest z salda. No i tutaj mamy zalety. Natychmiastowa konwersja na lokalną walutę, przejrzyste i korzystne stawki, płatność bez prowizji, wirtualna karta 0, liczba urządzeń, także możecie mieć podpiętą tą kartę w 5 urządzeniach. Data ważności 5 lat, najczęściej zadawane pytania. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tą kartę. Jeżeli chodzi o te automatyczne doładowania, no to może to jest właśnie jakaś dodatkowa funkcja, która się tutaj z czasem pojawi. Na razie nie sprawia mi to żadnego problemu. Bez problemu sobie można doładować kartę za pomocą tutaj Trusty Plus. Tak jak widzieliście, też w bardzo prosty sposób można doładowywać kryptowalutami, zamieniać środki na euro, więc nie ma tu najmniejszego problemu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą aplikację. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!